Za nami już kilka dni wspaniałej afrykańskiej przygody. Czas wyruszyć w dalszą podróż po wyspie, którą pokochali Polacy. Jeszcze kilka lat temu na ten niewielki skrawek lądu leżący u wschodnich wybrzeży Afryki docierali nieliczni turyści. Wszystko zmieniło się, kiedy świat ogarnęła pandemia i większość państw zamknęło swoje granice w obawie przed koronawirusem. Tanzania zdecydowała się pójść własną drogą i pozostała otwarta dla przyjezdnych. Skorzystał na tym i Zanzibar, który stał się hitem wśród turystów. Ludzie byli spragnieni wolności, słońca, poszukiwali namiastki normalności. Szybko okazało się, że Zanzibar to coś więcej. Tropikalny klimat, białe piaszczyste plaże kontrastujące z turkusową wodą oceanu, egzotyczna roślinność, niesamowite widoki, różnorodność kulturowa, do tego smaczna lokalna kuchnia i przyjaźni życzliwie nastawieni mieszkańcy. Czy to raj na ziemi? Jak wabią nas kolorowe reklamy? Rzeczywistość nie wygląda tak kolorowo, ale jedno jest pewne. Zanzibar fascynuje, wciąga swoją egzotyką i gwarantuje niezapomniane wspomnienia. Poranny spacer przyniósł nam nowe odkrycie. Tak robi się porządek z glonami wyrzuconymi na plażę. Oczywiście wyłącznie przy hotelach. Wystarczy dół w piasku i glony znikają. Dzisiaj dzień odpoczynku, albo inaczej, nie wyjeżdżamy na wycieczkę. Mamy zamiar poznać bliżej okolice hotelu. Okazja trafiła się błyskawicznie. Zanzibar słynie z wielkich pływów oceanu. Mniej więcej co 6 godzin, dokładne godziny oraz wielkość przypływów i odpływów można znaleźć w internecie. Ocean wraca na plażę i znowu odchodzi. W ciągu doby możemy obserwować po 2 odpływy i przypływy. Woda cofa się o kilkaset metrów do kilometra w zależności od miejsca. Codziennie czas pływów nieznacznie się przesuwa, co również związane jest z oddziaływaniem grawitacyjnym Księżyca na Ziemię. Odpływy są same w sobie wielką atrakcją. Gdy woda znika, można spacerować po dnie oceanu, który odsłania swoje skarby. W okolicach Uroa mamy coś więcej. W trakcie maksymalnych odpływów dziesiątki kobiet idą w stronę oceanu doglądać swoich upraw. Czasu jest niewiele, bo za chwilę uprawy alg znajdą się pod wodą. Produkcja alg na Zanzibarze rozpoczęła się pod koniec lat 80. XX wieku, kiedy lokalny rząd szukał sposobów dywersyfikacji źródeł utrzymania mieszkańców. Sprowadzone z Filipin wodorosty znalazły tu idealne warunki uprawy. W ciągu niecałych 2 dekad kultywacja alg stała się drugą po turystyce największą gałęzią zanzibarskiej gospodarki, prześcigając produkcję przypraw i rybołówstwo, czyli tradycyjne źródła utrzymania. W szczycie produkcji zatrudnienie w pracy przy glonach znajdowało 25 000 osób, z czego 90% to kobiety, które wykazują się większą cierpliwością w uprawie. Tak przynajmniej twierdzą mężczyźni, którzy wyruszyli na połów. Niekiedy kobiety niechętnie z nami rozmawiają, stroniąc również od zdjęć. Niemniej próbujemy rozwiązać tajemnicę alg. Wszystko zaczyna się od sadzonek, które pozyskiwane są z fragmentów większych glonów. Kiedy mamy już sadzonki, mocujemy je do sznurka, mniej więcej co 10 cm. Kiedy cały sznurek jest gotowy, przychodzi czas na umieszczenie go w wodzie. By to zrobić, należy najpierw w dno wbić odpowiednio przygotowane patyki z wytrzymałego drewna, a pomiędzy nie przywiązać sznur z sadzonkami. I tak grządka jest gotowa. Teraz wystarczy poczekać około 2 tygodni, aż nasze całe pęczki urosną, stając się sporymi glonowymi krzaczkami.
W międzyczasie kobiety będą od czasu do czasu zaglądać na poletko, by powbijać mocniej przewrócone patyki, ponaciągać zerwane sznurki, pozbierać nowe sadzonki i przygotować kolejne grządki. Uprawa alg nie wymaga codziennej obecności na plantacji. Algi są obecnie jednym z głównych tutejszych produktów sprzedawanych za granicę. Zanzibar plasuje się na 3. miejscu na świecie pod względem eksportu alg, zaraz po Filipinach i Indonezji. Największymi rynkami docelowymi zanzibarskich glonów są Chiny, Korea, Wietnam, Dania, Hiszpania, Francja i Stany Zjednoczone. Algi używane są głównie w przemyśle kosmetycznym jako baza do kremów, balsamów, peelingów czy past do zębów, a także w przemyśle farmaceutycznym i oczywiście spożywczym. Po wyciągnięciu glonów z wody przychodzi czas na suszenie. Na skraju wioski często napotykamy drewniane bramki, na których suszą się girlandy alg. Podobno nie jest to najlepszy sposób suszenia, gdyż utrudnia ich odwracanie i cyrkulację powietrza, przez co nie schną one równomiernie. W dodatku taki sposób wymaga od kobiety zdjęcia całego sznurka z patyków, a następnie rozwieszenia go na takim stelażu. A sznur alg waży sporo. Dużo lepszym sposobem jest obrywanie części i suszenie na poziomych siatkach. Taki sposób zapewnia glonom lepszy przepływ powietrza oraz ułatwia ich obracanie. Przy ładnej pogodzie po 2–3 dniach algi wysychają, robiąc się twardymi, sztywnymi i kruchymi. Ponownie wracamy do tematu śmieci zalegających na obrzeżach wiosek. Czy dzieci szukają tu odpadów nadających się do recyklingu, które można sprzedać? Trudno powiedzieć. W papierowej torbie, do której wkładały swoje skarby, znalazły się baterie, szkiełka, metalowe blaszki i sznurek. Prawdopodobnie to tylko dziecięce trofea służące do zabawy. A to męskie trofea, dorodne mureny. And this is snake? Snake? Thank you. Okay. Oh, oh. Ponownie jesteśmy w miejscu, gdzie wody oceanu cierpliwie podmywają brzegi, tworząc efektowne klify. A skoro plaża, zapewne znajdzie się ktoś do towarzystwa. Tym razem w rozmowę wciągnęli nas Masajowie, ubrani w tradycyjne czerwone stroje zwane szuka. Rozmowa była o wszystkim i o niczym. Niczego nie chcieli nam sprzedać, ani nie oczekiwali $1 za pogawędkę. Wracamy do naszej turystycznej enklawy. Korzystając ze zdobyczy cywilizacji i zachodniego dobrobytu, zastanawiamy się, czy ludzie na Zanzibarze żyją w raju. Przywykliśmy do tego, aby współczuć mieszkańcom Afryki. Czujemy się w obowiązku, aby im pomagać, edukować, budować. Ale co ciekawe, każda napotkana osoba na swój sposób była szczęśliwa. Cieszyła się z tego, co ma, że rodzina jest zdrowa, mają co jeść i gdzie spać. Tak prawdopodobnie wygląda ich wizja spełnienia. Oni nie potrzebują kariery, ciągłego kupowania nowych rzeczy, uganiania się za nie wiadomo czym. Zapewne wielu mieszkańców Zanzibaru cierpi z powodu chorób, braku pieniędzy na lekarza, braku edukacji. Ale może biorąc za i przeciw, tak wygląda tu szczęście? Wszyscy żyją zgodnie z naturą, są wdzięczni za to, co mają. Jedzą to, co spadnie z drzewa, co urośnie w ogródku albo co złowią.
To my przyjeżdżamy tu z zachodnimi wizjami, przekonaniami, że są lepsze i na siłę chcemy zmieniać ich styl życia. I trudno nam przyjąć, że oni po prostu żyją inaczej, ani lepiej, ani gorzej. Kolejne godziny spędzamy korzystając z atrakcji hotelu, czyli kąpiele, a w przerwach pisanie tekstów do filmu o Zanzibarze. Wieczór przynosi nam kolejny show, do którego mamy mieszane uczucia. I nie chodzi tutaj o umiejętności tancerzy, bo są na całkiem przyzwoitym poziomie, ale o sam program Michael Jackson Show. Szukaliśmy w internecie uzasadnienia tego tematu i nic. Zapewne Michael nawet nie wiedział, gdzie leży Zanzibar. A może było inaczej? Nie byłoby tych pytań, gdyby na scenie pojawił się ktoś naśladujący Freddie'ego Mercurego, który urodził się na Zanzibarze. Ale Michael Jackson? I nagle eureka. Dzisiaj są moje urodziny, a ja uwielbiam Jacksona. A skoro tak, to ruszamy na parkiet, ale już tak zupełnie innych rytmów. A tak przy okazji serdeczne podziękowania dla mojej żony i wszystkich przyjaciół tutaj poznanych. Byliście wspaniali. Tak wygląda hotelowy poranek. Przysmak jak co dzień, mile widziany. Po śniadaniu ponownie ruszamy z Usim poznawać atrakcje wyspy. Plan mamy napięty i oczekiwania spore. Choć zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko zależy od nas, bo przyroda potrafi zadziwić, ale i rozczarować. Jeszcze kilka ujęć zanzibarskiej rzeczywistości i zatrzymujemy się na pięknej plaży w okolicach Kiłęgła, by jeszcze raz zobaczyć plantację alg. Wystarczyło kilka kroków, by przekonać się, jak bolesne i uciążliwe bywa spotkanie z jeżowcem. Jednak krok za krokiem dochodzimy do plantacji alg, które doskonale widać na tle piaszczystego dna. Co prawda sporo już o algach mówiliśmy, ale wiedzy na temat tej niezwykłej rośliny nigdy nie za dużo. So this is seaweed grass. China food eating here. China, the people from China, most of them they just eating. So this one here, the most of people they just planting and to sell. They dry, they want like that's why shoes when you make like it, it's very smooth because of this. Thanks of this. Yeah? Yes, once when it's dry. So this is the farming of the plant. To, że igły jeżowca bywają cholernie uciążliwe, a ich kruche kolce trudno usunąć z ciała, już wiemy. I cieszymy się, że jeżeli tylko boli, skóra drętwieje i przybiera w okolicy ukłucia ciemny, wręcz siny kolor. Może być znacznie gorzej. I nie chodzi tu tylko o zakażenie rany. Niektóre jeżowce morskie są jadowite, a ich jad może powodować skurcze, drgawki, trudności z oddychaniem, zawroty głowy czy utratę przytomności. Co możemy zrobić? Jak najszybciej wyjąć kolce i odkazić ranę. Łatwo mówić, trudniej wykonać. Są jednak na to lokalne sposoby. Należy natłuścić ranę np. oliwą z oliwek. Jeżeli to nie pomoże, użyć kwaśnych kompresów, np. sok z cytryny. Kolce jeżowca rozpuszczają się w kwasie.
Bolesne miejsce można także zanurzyć w bardzo ciepłej wodzie. Jesteśmy na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy, w Miuni Mnemba Transfer Point. To stąd turyści wyruszają na podziwianie podmorskiego świata. Stąd również goście hotelowi mogą popłynąć na prywatną wyspę Mnemba. Niestety wyspa to miejsce zarezerwowane dla wybrańców. Znajduje się na niej 12 ekskluzywnych chatek, w których można wypocząć pośród dziewiczej natury. Nikt poza gośćmi oraz obsługą nie ma wstępu na wyspę, a ceny noclegów zaczynają się od $1200 za osobę. Krążą pogłoski, że to wyspa Billa Gatesa. Czy rzeczywiście tak jest? Trudno to sprawdzić. Dla turystów jest i Hakuna Matata, piosenka z filmu Król Lew Walta Disneya. Piosenka inspirowana pieśniami mieszkańców Czarnego Lądu. Jesteśmy na miejscu. Z obawami spoglądamy wokół siebie, zadając sobie pytanie, czy ilość łódek świadczy o jakości rafy, czy braku wyboru miejsc do snurkowania na Zanzibarze. Jednak już pierwsze zanurzenie dało nam odpowiedź. Jest pięknie. Może nie jest to wyjątkowa rafa, ale zdecydowanie to coś więcej niż nasze oczekiwania. Aby podziwiać ten magiczny świat, wystarczy założyć maskę i zanurzyć głowę w krystalicznie czystej wodzie Oceanu Indyjskiego. Snorkeling tutaj to niesamowita przygoda i wyjątkowa możliwość pływania pośród ławic ryb. Ilość kolorowych ryb krzątających się pomiędzy koralowcami jest imponująca, a kto będzie miał trochę szczęścia, zobaczy płaszczki, kolorowe ślimaki, żółwie morskie, delfiny, rekiny i multum innych morskich żyjątek. Jak zgodnie twierdzą miłośnicy eksplorowania podwodnych ogrodów, atol rozciągający się wokół wyspy Mnemba jest zdecydowanie najlepszym miejscem nurkowym Zanzibaru. Jak widać, ochrona takich miejsc i zakazy połowu ryb pozwoliły zachować niezwykłe piękno tego miejsca. Zostańmy przez chwilę z cudownymi widokami podmorskich raf, których widok staje się coraz rzadszy na naszej błękitnej planecie. Czas ucieka błyskawicznie i jak zwykle mamy niedosyt. Zdajemy sobie jednak sprawę, że kolejna atrakcja atolu Mnemba nie będzie na nas czekać. Wchodzimy na łódkę, gdzie czeka na nas owocowa uczta. To doskonały pomysł. Długie przebywanie w słonej wodzie może doprowadzić do odwodnienia. A tu nie dosyć, że sporo wody zawierają tropikalne owoce, to jeszcze wybornie smakują.
Hakuna Matata, very good Zanzibar. From Nemba Island up at snorkeling. Nadchodzi przypływ, a to oznacza, że za kilkanaście minut sandbank, czyli mielizna, piaszczysta wysepka, zniknie z morskiego krajobrazu. Niemal w biegu wyskakujemy z łódki, by złapać ostatnie fragmenty suchego lądu. Biały piasek oraz lazurowe wody to idealna sceneria do pamiątkowych fotografii. Pojawienie się wyspy uzależnione jest od wielkości odpływu. Czasem będzie to bardzo duża piaszczysta plaża, a czasem mielizna z przepiękną turkusową wodą. Jeszcze jedno zdjęcie i jeszcze jedno, a pod nogami błyskawicznie przybywa wody. Jak odludek. Kilkanaście minut później wyspa znika. Okej, no to tam wszystkie łódki widzicie. Jeszcze raz zanurzamy się w wodach przybrzeżnej Rafy. Jednak to już nie to. Ponownie wdrapujemy się na łódkę. Jednak nie wracamy na ląd. Przed nami wielka niewiadoma. Czy uda nam się zobaczyć delfiny? To pytanie zadają sobie nie tylko turyści, ale i przewodnicy. W ofertach czytamy: możemy być raczej pewni spotkania z delfinami. Tylko to raczej niepokoi nas. Jest sygnał, są, łódź nabiera rozpędu, a my podekscytowani nerwowo rozglądamy się dookoła. Sprzęt do snorkelingu gotowy, napięcie osiąga zenitu. Nagle poruszenie. Nad powierzchnią wody ukazują się płetwy delfinów. Otoczone? O kurde! Tak, skoczymy i później trzeba 100 metrów płyną. Bo ma dzianka. W pośpiechu zakładamy maski i łapiemy w usta rurki, po czym jak małe kaczki z wysokiego brzegu bezwładnie wskakujemy do wody. Błędnik wariuje, wokół na falach podskakują łodzie, a my jak kule w maszynie losującej dopiero po chwili odzyskujemy równowagę. Jeszcze trzeba ustabilizować kamerę. I co? Wystarczyło kilkanaście sekund, a delfiny są już niemal na dnie. Następna okazja, by delfiny wypłynęły na powierzchnię, trafi się prawdopodobnie za kilkanaście minut. Po tym czasie wynurzają się dla zaczerpnięcia powietrza. Oddychanie jest u nich procesem świadomym, w odróżnieniu od większości ssaków. Co sprawia, że uwielbiamy delfiny? Może ich inteligencja, może pogodne, dobroduszne i skore do zabawy usposobienie, a może ich wygląd kojarzący się z ideałem morskiego stworzenia? Czas wrócić na łódź. Pełni wrażeń oczekujemy kolejnego spotkania. Grupa jakaś się Tak, dokładnie.
Nabiorą powietrza i... Po chwili ponownie wskakujemy do wody. Istnieje wiele odmian delfinów, różniących się wielkością i inteligencją. Komunikują się specyficznym językiem złożonym z dźwięków, po części niesłyszalnych dla ludzkiego ucha. Żyją w ławicach, polują na mniejsze zwierzęta wodne, znakomicie ze sobą współpracując pod przewodnictwem przywódcy stada. Niestety, nasze umiejętności pływackie mają się nijak do możliwości delfinów. Może więc czas upolować migawką kamery delfiny z góry. Chyba dobrze, Agnieszka, żeśmy nie poszli nurkować teraz. Ale i tak moje dziecko szybko nie pływa. Tak, tak, no nie trzeba, szybsza od delfinu. Widowisko. Proszę, kaciaderem. Zmęczeni i skołowani ruszamy w stronę brzegu, spoglądając na betonowe szkielety niespiesznie budowanych kolejnych resortów. Na zakończenie wodnej przygody przepyszny lunch z owoców morza. To doskonały moment, by poznać smak oceanu. Na drewnianym stole z widokiem na turkusową toń oceanu lądują grillowane langusty, kraby, ryby, ośmiornice, krewetki i kalmary. Szkoda, że tylko błędnik nie powrócił jeszcze do normalności. So everything is washed, chips, whatever, rice, everything. Malusia. Trochę tam jasno jest, wiesz? Tyle homarów. Widzisz? To to langusty przecież. No, langusta, nie? No, mów mi langusty. Z tego miejsca pozdrawiamy sympatyczną rodzinkę Agnieszki. Czyny, wystawcie głowy. Wystawcie głowy. Widzicie na filmie. Wycieczka na Zanzibar to doskonała okazja do przyjrzenia się z bliska miejscowym tradycjom. Dzisiaj mamy wyjątkowe szczęście spojrzeć na zanzibarskie arusi, czyli wesele, choć tylko z zewnątrz, i powiedzieć kilka słów o tutejszych zwyczajach. Zanzibarczycy to w zdecydowanej większości muzułmanie. Jednak w przypadku Zanzibaru częściej mówi się o czarnym islamie, mniej ortodoksyjnym, z elementami religii rdzennych ludów afrykańskich. Wartym uwagi jest fakt, że w chwili obecnej młodzi sami decydują o tym, kogo chcą poślubić. Dawniej małżeństwa były aranżowane przez rodziców. Tradycja jednak zakłada, że para młoda musi uzyskać zgodę starszyzny, a na ręce opiekuna pani młodej, zazwyczaj ojca, ma być przekazana uzgodniona kwota. Należność taka w języku suahili nazywana jest mahari i stanowi warunek zawarcia związku małżeńskiego. Najczęściej uiszczenie mahari nie odbywa się od razu, ale dopiero wtedy, kiedy na świat przyjdzie pierwsze dziecko, jednak nie później niż przy rozwodzie. Uchylenie się od płacenia mahari stanowi świadectwo braku honoru pana młodego.
Państwo młodzi nie stają razem na ślubnym kobiercu. Pan młody ślubuje swoją miłość do wybranki przed imamem w meczecie, gdzie zgodnie z tradycją kobietom wstęp jest wzbroniony. Kiedy przysięga zostanie złożona, wówczas mąż przybywa po swoją żonę do domu jej rodziców, aby zabrać ją na wesele. Niestety nie udało nam się zobaczyć przyszłej mężatki. Rozmowa z ojcem nie przyniosła efektu i nie do końca wiadomo dlaczego. Może to kwestia zwyczajowa? Zanzibarskie Arusi trwa przynajmniej przez 3 dni. To wydarzenie pełne muzyki, śpiewu, tańca i radości. Mówiąc o tradycjach związanych z zawieraniem małżeństwa w tej części Afryki, nie można pominąć obrzędu Unyagu, który stanowi integralną część każdego ślubu. Unyagu to akt inicjacji przedślubnej, w której mężatki uświadamiają młodą dziewczynę o szczegółach małżeńskiego pożycia. Przekazują młodej dziewczynie najważniejsze rzeczy dotyczące dorosłego życia, jak tajniki edukacji seksualnej, jak sprostać oczekiwaniom rodziców swojego przyszłego męża, jak się ubierać, jak dbać o higienę i jak gotować. Aka, balmbozy. Jadąc nową drogą, z czego mieszkańcy wyspy są bardzo dumni, mijamy kolejne stragany, prymitywne sklepy i znajomych Usiego. Namede waka somo. Nafanya vibaya nye bwana. Haya bwana. Rembo. A to jedno z najbardziej charakterystycznych drzew Afryki. Potężny baobab, jeden z największych na Zanzibarze. Trudno je pomylić z innym drzewem, gdyż nie tylko jest potężne, osiąga nawet 25 metrów wysokości, ale też ma charakterystyczny pień, którego średnica osiąga kilkanaście metrów. Rodzi owoce, które mają wiele prozdrowotnych właściwości. Mieszkańcy Afryki mają do baobabu ogromny szacunek, gdy w porze suchej zrzuca liście, wygląda niczym drzewo odwrócone koroną w dół. By przetrwać, we wnętrzu swojego pnia magazynuje ogromne ilości wody, nawet 120 000 litrów. Nie bez przyczyny też baobab nazywany jest drzewem życia, gdyż niemal każdy jego element, od korzeni po liście, stanowi cenny surowiec odżywczy i leczniczy. Tuż obok wielkiego baobabu stoi budynek szkoły. Spróbujemy tam zaglądnąć. Obrazy mówią same za siebie. A jak wygląda nauczanie? Tutaj może wiele nas zaskoczyć. Od 2015 roku szkoła jest obowiązkowa i bezpłatna. W szkole podstawowej i gimnazjum na Zanzibarze dzieci noszą obowiązkowo mundurki, które zakupić muszą sami rodzice. Dowolność stroju mają dopiero na studiach. Obowiązek szkolny rozpoczyna się w wieku 7 lat. Szkoła podstawowa ma 7 klas. W publicznych szkołach podstawowych językiem wykładowym jest język Swahili, a obowiązkowym językiem obcym język angielski. Szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum obowiązkowo kończą się egzaminami. I tu niespodzianka. Jeśli dziecko nie zdaje egzaminu, idzie na rok do pracy na plantację, a po niej ma obowiązek ponownego przystąpienia do egzaminów. Przez lata wyniki testów były ogłaszane w szkole. Obecnie rodzic z dzieckiem odbierają je w sądzie. W przypadku, gdy wynik jest negatywny, dziecko zostaje natychmiast zatrzymane na plantacji. Prezydent ogłosił, że odkąd szkoła jest za darmo, a jedynym obowiązkiem dziecka jest nauka, to nie ma powodów, by nie zdawać egzaminów. Jesteśmy w wiosce Nungwi, położonej na północnym krańcu Zanzibaru. To miejsce, z którego można zobaczyć jednocześnie zachodnią i wschodnią część wyspy. Music.
Later on, people they're going to have a music discotheque village. Amfibie tu trzeba. Mamy okazję przyjrzeć się z bliska życiu lokalnej społeczności. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to szarość zabudowań kontrastująca z barwnymi strojami i ogólne spowolnienie. To zamożniejsza rodzina trudniąca się wyplataniem. By loving, you know? All right. Okay, come to see how she's doing. She's very professional. Sometimes she does it walking. You see, they doing here like this. You see it sometimes, so that is the tree from here. This one is here. This one here. Doing the color. Wioska słynie z produkcji tradycyjnych łodzi doł oraz miejsc, w których możemy obcować z żółwiami morskimi. Mamy do wyboru Baraka Aquarium oraz Mnarami Natural Aquarium. Usi proponuje nam Mnarami Natural Aquarium. Po wstępnym rekonesansie zdecydujemy się tutaj zostać. Czy był to dobry wybór? Zobaczymy. So you're going to be your judge. He'll give you a smell. If you want to feel to be big stomach like him, then it's okay. Okay. So you are going to enjoy very much. Thank you so much. Od ponad 20 lat akwarium naturalne Mnarani angażuje się w działania na rzecz ratowania zagrożonych żółwi morskich. Zaraz po wejściu możemy zobaczyć maleńkie żółwiki. Wszystko zaczęło się w 1993 roku, kiedy organizacja pozarządowa Eco and Culture Tours połączyła siły z mieszkańcami wioski Nungwi, aby rozpocząć działania ochrony żółwi. Każdego roku zespół ratuje zagrożone żółwie, płacąc lokalnym rybakom za złapane osobniki w sieci rybackie. Tutaj leczy się chore osobniki, a młode mają możliwość dorastania. Jednak to, co przyciąga tutaj turystów, to możliwość bezpośredniego obcowania z dorosłymi żółwiami, głównie z szylkretowymi i zielonymi. Staw ochrony żółwi morskich Mnarani to niewielka laguna, znajdująca się w naturalnej lagunie koralowej, częściowo oddzielona od przybrzeżnej rafy Oceanu Indyjskiego. Jeszcze kilka informacji o żółwiach i wszystko staje się jasne. Jewelries and other things which is nowadays is forbidden to buy anything. And also you can see this one also. Tutaj można popływać z żółwiami. No tutaj jest. Już jestem zestresowany. Chyba nie opijaj się, please. Są gdzieś koło mnie? Już jestem zestresowany. Chyba nie opijaj się, please. Jednak jak się okazuje, to trudne do opanowania wyzwanie. Dorodne osobniki błyskawicznie otaczają osobę, która weszła do wody. Dotykają ją i obwąchują. Tak, obwąchują. Co jest niezwykle stresujące. A na dodatek z poziomu wody ich nie widać. Jak się obijasz, no. A nie obgryza palców? Obgryza? Nie. Coś tam mówił o palcach. Masz tam? Mam. Co tam sałatkę? Zabij go tutaj. Żółwie wydają się zamkniętymi w swoich skorupach osobnikami, które po prostu sobie żyją i nie zwracają na nic uwagi. Jest zupełnie inaczej. Mają czuły węch, który pomaga im w znajdowaniu pożywienia. Doskonały słuch, który pomaga im usłyszeć potencjalne zagrożenie. Świetny wzrok i rozróżniają barwy, co w świecie zwierząt jest dość rzadką zdolnością. A skoro tutaj można je karmić wodorostami, żółwie uparcie ich poszukują. Po pierwszych próbach pływania wszyscy zajęliśmy bezpieczniejsze miejsce na betonowych schodkach.
panikę. Uwaga, tu nie prosto, ale machnąłem. Ej, kamerę ci zje! Panikę. Irek! Oddychaj. Irek, szlak włazi na ciebie! Cholerę. Wpadł w panikę. Dobra, idę. Mój mąż się boi żółwia. Masz pod pachy. Nie ma się czego złapać, możecie złapać. Jest ślisko. Zobaczcie. Co wy robicie? Ale to jest... Kurde, tego w pionie chcesz postawić? No właśnie o tym nie Jednak i to miejsce nie gwarantowało pełnego bezpieczeństwa. Krzyk Ali skutecznie wypłoszył wszystkich z wody. Jak się okazało, był powód. Prawdopodobnie listek wodorostu, którym karmiliśmy żółwie, przykleił się do jej ciała, a żółw, energicznie sięgając po smakołych, chapnął coś więcej. I jak to zwykle bywa, ubaw mieli wszyscy, za wyjątkiem właścicielki pośladka. Ty, on naprawdę cię ugryzł. Ile tutaj się zgromadziło? Doświadczenie super. No tak. Uważaj na tyły. Gata, ty rzucasz. A to największa stocznia na wyspie, o której z pasją opowiada Usi. Podobno tylko ręczna robota gwarantuje jakość tym łodziom. Mamy jednak wrażenie, że to właśnie materiał, czyli powyginane drewno mangrowe, używane do budowy wręgów statków, wymusza pracę ręczną. Mangrove, you know mangrove? You have been mangrove, yes? So this is the tree of mangrove, most of them, because mangrove always is the very strongest. Jak długo powstaje taka łódź? Podobno wystarczy kilka miesięcy, choć patrząc na tempo prac i narzędzia wydaje się to mało prawdopodobne. W stoczni buduje się tradycyjne łodzie Nagalawa, używane na wschodnim wybrzeżu Afryki, głównie w Tanzanii i na Zanzibarze. To te łodzie najczęściej widujemy wokół wyspy. Używa się ich do połowu ryb oraz do transportu osób i towarów na małe odległości. Zasadniczy kadłub jest dłubanką wykonaną z jednego pnia drzewa. Po obu stronach na wysięgnikach zamontowano pływaki z desek zwiększające stabilność łodzi. Napędzana za pomocą wioseł oraz trójkątnego żagla. Drugim, bardziej prestiżowym produktem stoczni są łodzie dhow. Często nazwa jest zapisywana w sposób zaczerpnięty z angielskiego jako dhow. To tradycyjny arabski statek żaglowy z jednym lub kilkoma żaglami. Pierwotnie używany był u wybrzeży Półwyspu Arabskiego, Indii i wschodniej Afryki. Duże dhow mogły mieć około 30 osób załogi, mniejsze zazwyczaj 12. They making fire. This wood was new wood, but they making fire. After firewood, they wrap it by oil. After oil, they make fire, and then oil with water. For some herbicide they have. Aż do lat 60. XX wieku dhow odbywały komercyjne rejsy między Zatoką Perską a wschodnim wybrzeżem Afryki, używając wyłącznie żagli. Ładunkiem do Afryki były głównie daktyle, ryby, z powrotem zabierano drewno mangrowe. Dzisiaj buduje się łodzie głównie z myślą o rejsach turystycznych wokół wyspy. You put oil from machine and rubbish oil. You put rubbish oil like this. You make fire. After you make rope here, you make like this.
Okay. Ruszamy dalej. W żółwim tempie, pokonując niezliczone kałuże, dojeżdżamy do jakże odmiennego miejsca. Podobno to jedno z piękniejszych miejsc wyspy, którego dopełnieniem są niezwykłe zachody słońca. Może to idealne miejsce na pożegnanie z Afryką? Plaża Nungwi stała się obecnie kurortem i Mekką dla wodniaków. Są tu dogodne warunki do żeglowania, pływania kajakami, uprawiania kitesurfingu, snorklingu i nurkowania. Dno jest pozbawione wodorostów, co bardzo zachęca do kąpieli i uprawiania sportów wodnych. Wokół liczne knajpki i bary wznoszące się wysoko nad plażą lub ze stolikami ustawianymi prosto na piasku. W powietrzu roznosi się aromat grillowanych ryb i krewetek, a chwilami nawet zioła. No cóż, wakacyjny luz. Na podziwianie zachodu słońca wybraliśmy rozległy taras, z którego rozciąga się zamknięta horyzontem panorama Oceanu Indyjskiego. Jeszcze kawa, niezawodne piwo Kilimandżaro, coś słodkiego i z żalem patrzymy na zachodzące słońce. Na szczęście to jeszcze nie koniec afrykańskiej przygody. Ostatni rzut oka na stoły uginające się od owoców morza i ruszamy w drogą powrotną. Ponownie wkraczamy w afrykańską rzeczywistość. Mrok niczym kosmiczna czarna dziura pochłania ostatnie promienie światła. Zanzibar do dnia dzisiejszego ma wielkie problemy z prądem. Hotele nauczone nieustannymi kłopotami z dostawą prądu zaopatrzyły się w agregaty. Niestety zanzibarskie wioski i miasteczka z trwogą patrzą na mrugające żarówki. Niemal cała elektryczność dostarczana jest na wyspę podwodnym kablem z kontynentu. Kiedy kilka lat temu został zerwany, Zanzibar pogrążył się w ciemności na 3 miesiące. Brak prądu uderzył w fabryki, handel i turystykę. Wznowienie dostaw elektryczności stało się niemal narodowym świętem. Jak wyglądał wtedy Zanzibar? Zapewne tak. Cały czas mieli zgaszone światła, czasami mieli pozycyjne. To przynajmniej tyle było, że coś w ogóle było widać, że coś jedzie. Późno w nocy, połykając pospiesznie ostatnie kęsy kolacji, wsłuchujemy się w rytmiczne śpiewy Masajów. Taniec jest nieodłącznym elementem prezentacji masajskiej kultury. Porównując go z innymi tańcami afrykańskimi, może wydawać się monotonny, ponieważ muzyką są ich własne odgłosy, a nie instrumenty. Dźwięki przypominają porykiwania lwa pochodzące głęboko z piersi. W pierwszej chwili mogą być przerażające, ale z czasem na pewno zaintrygują. Kiedy Masajowi ustawią się w szeregu, ich ciała zaczynają falować niczym źdźbła trawy. Ruch wychodzi z kolan i biegnie ku głowie. Niemal w każdym tańcu przed szereg wychodzi 1 lub 2 młodzieńców, którzy prezentują zazwyczaj sceny z polowania. Podczas tańca ręce i nogi powinny być proste jak kije, głowa odchylona do tyłu, a pierś wysunięta do przodu. Ale w tym tańcu nie chodzi tylko o sylwetkę. Największa uroda tkwi w wysokości skoku, który powinien wychodzić ze sprężystych stóp, a nie z ugiętych kolan.
Masajowie nie pochodzą z Zanzibaru. Przyjechali tutaj z Tanzanii. Zdarza się też tak, że wielu z nich nie jest Masajami, ale noszą charakterystyczne czerwone stroje, aby przyciągnąć uwagę turystów. Jako że jest to plemię wojownicze, noszą przy sobie nóż w pokrowcu przyczepionym do pasa biodrowego. Nie może zabraknąć także kija służącego do walki lub zaganiania bydła albo obrony przed drapieżnikiem. Do tego doszły współczesne gadżety jak obowiązkowe okulary i zegarek. Masajowie są poligamistami. Mogą mieć tyle żon, na ile ich stać. Każda żona mieszka z dziećmi w osobnym domu. Gdzie mieszka mężczyzna? Zakładam, że w każdym lokum po trochu. Masaj sam sobie wybiera żonę na specjalnej ceremonii. Obecnie coraz więcej Masajów porzuca tradycyjny styl życia i przenosi się do miast. Zajmują się prowadzeniem sklepów, sprzedażą minerałów, a niektórzy pracują jako kelnerzy czy przewodnicy lub spacerują po plaży, licząc na kontakt z turystkami. Wierzenia i zwyczaje Masajów to materiał na opasły tom. Czasami nas zadziwiają, ale i szokują. Bez wątpienia bydło Masajów stanowi ich największe bogactwo. Istnieje ludowa opowiastka, która mówi, iż całe bydło świata należy do nich, a ich obowiązkiem jest zabrać zwierzęta innym ludziom i uważać za swoją własność. W przeciwieństwie do innych ludów, zmarli w życiu Masajów nie odgrywają większej roli. Śmierć to kompletne unicestwienie. Zwykłych członków plemienia układają krótko przed śmiercią w pozycji embrionalnej, twarzą skierowaną ku wschodowi, pod drzewem i zostawiają hienom na pożarcie. Ludzi starszych i zasłużonych grzebią, by po 9 miesiącach odkopać. Leją mleko i miód na ich czaszki oraz zabijają kilka kóz ofiarnych. Na tym koniec. Nie wolno nawet wymawiać imienia zmarłego. Rano słońce przypomniało nam o swojej mocy. Nie pomógł odpoczynek, żel łagodzący poparzenia i chłodne napoje. Ala poczuła się słabo przy śniadaniu. Z pomocą przyszedł nam nie hotelowy lekarz, który zalecił picie Coca-Coli, lecz Ania, która wykazała się profesjonalizmem i wyposażeniem, które zabrała z Polski. I pomyśleć, że są osoby, które potrafią zabrać w podróż na wakacje kroplówkę z mikroelementami. Przydały się strzykawki, staza, welflon, gaziki, plastry. Takie wyposażenie naszej przyjaciółki zawstydziło hotelowego lekarza, a cała sytuacja uświadomiła nam smutną przepaść, jaka dzieli Europę od Afryki. Po godzinie żona odzyskała siły, choć o przebywaniu na słońcu trzeba było już zapomnieć. Jeśli chodzi o zdrowie, to lepiej na Zanzibarze nie chorować. W Stone Town otwarto kilka lat temu szpital, ale leczenie w nim jest drogie, więc dobrze mieć porządne ubezpieczenie. Poza Stone Town pomoc medyczna praktycznie nie istnieje. W Nungwi i Kiwengwa funkcjonują apteki z podstawowymi lekami, ale lepiej mieć zapas swoich. Na szczęście nie ma problemów z malarią czy odmienną florą bakteryjną, ale ostrożności nigdy za wiele. I jeszcze jedno, nawet przy pochmurnym niebie słońce bez litości penetruje każdą nieosłoniętą część naszego ciała. Czasami i kremy z filtrami to za mało, czego mamy dobitne przykłady. Po wczorajszym aktywnie spędzonym dniu i po emocjach poranka postanawiamy odpocząć. Niedługo trwało nasze leniuchowanie. O godzinie 10 nastał czas maksymalnego odpływu.
Woda obniżyła się o ponad 4 metry, odsłaniając kilometry płycizn, które uwięziły łodzie. Chwilę później postanawiamy zgłębić tajemnicę odsłoniętego dna. Jednak nasz entuzjazm szybko przygasiły kolonie jeżowców, ukryte pod glonami i falami odbijającymi promienie słońca. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Wystarczyło jedno chrupnięcie i kolce jeżowca przebiły buty do wody. Krok za krokiem idziemy jednak dalej, oddalając się od brzegu. I tym razem nie mogło być inaczej. Tutaj zawsze znajdzie się ktoś oferujący swoją pomoc w eksploracji oceanu. I czy tego chcieliśmy, czy nie, nasi towarzysze prezentowali swoje podwodne znaleziska. Tak, taka flonka. Szybko pojawiła się kolejna trudność. Nagle woda ruszyła w stronę wybrzeża. To czas przypływu. Błyskawicznie zaczęły znikać kolejne łachy piasku, a łodzie odzyskiwały wodę pod kilem. My również zawracamy z coraz większym trudem, omijając jeżowce. Na szczęście jeden z tubylców pokazał nam ścieżkę, z której usunięto kolczastych złoczyńców. Na plantacji ryżu. Tak. Po godzinie krajobraz zmienił się nie do poznania. Leć, leć. One wracają ze szkoły. A to jakże smutna pandemiczna rzeczywistość. Kilometr od naszego hotelu znajduje się inny hotel, do którego nie zawitali goście. A wydawać by się mogło, że wystarczy tak niewiele, by usłyszeć tu głos turystów. Jeszcze raz radosne dzieciaki, które z dumą noszą mundurki szkolne. Przez ostatnich kilka dni sprawdzaliśmy ceny pamiątek na Zanzibarze. Jak się okazało, najtaniej znaleźliśmy je dosłownie kilkaset metrów od naszego hotelu. Hebanowa rzeźba, o której pisaliśmy w poprzednim odcinku, oferowana nam w Padże za $50, tutaj osiągnęła cenę 15. Czasami warto cierpliwie szukać. Podobnie jest z większością produktów na Zanzibarze. Wodę w butelce kupimy za $0,5, ale i za 2. Piwo, jak w większości krajów muzułmańskich, jest stosunkowo drogim produktem. Zazwyczaj trzeba zapłacić około $4, nawet w sklepie. Zdecydowanie lepiej sytuacja wygląda z owocami. To naprawdę symboliczne pieniądze, chyba że zapragnie się jabłka, które tutaj kosztuje $2 za sztukę. Po kolacji ponownie występ. Tym razem ponadgodzinny pokaz akrobacji, który porażał wszystkich swoją energią i tempem. Kolejny ukłon dla artystów. Powoli dobiega koniec naszej podróży. Postanawiamy jednak wybrać się jeszcze raz na spacer wzdłuż ulicy przebiegającej koło naszego hotelu. I tym razem bez zaskoczenia. Kolejna wioska i jakże podobne widoki. Tylko owoce swymi barwami przełamują szarość otoczenia.
Spoglądając na rozległe płycizny odsłonięte przez odpływ, zaczynamy myślami wracać do polskiej rzeczywistości. Przed nami znowu kierat obowiązków, politycznego szaleństwa, mediów, które karmią nas milionami minut nierzadko papkowatych informacji. I ta pogoda, zazwyczaj spowita szarością przesiąkniętą kroplami deszczu. Patrząc na radośnie pluskające się w oceanie dzieci, uświadamiamy sobie, jak szybko zapomnieliśmy tutaj o problemach dnia codziennego. Czyż to nie piękne? Taki reset problemów. Minęło kilka dni naszego pobytu w Uroa Beach Resort. Może to ostatni czas, by obejrzeć to urocze miejsce? I kolejny majstersztyk natury – wikłacz, którego budowlane umiejętności można podziwiać godzinami. Wczesnym popołudniem opuszczamy hotel. W ciszy ruszamy na lotnisko. Wszystko ma początek, ale i koniec. No tu wioska ceglana jest. Niespełna godzinę później jesteśmy na nowym terminalu. Ponownie dokumenty, deklaracje i kolejki. Chyba jak nigdy czekaliśmy na tutejszą strefę wolnocłową. Tanzańskie szylingi w kieszeni i klapa. Na nowym terminalu był otwarty tylko jeden sklepik zaimprowizowany na kilku stołach. Ceny przypominały nam, że turystę nawet w biednym kraju można łupić, przekraczając granice przyzwoitości. O pamiątkach mogliśmy zapomnieć. Ponownie wzbijamy się w powietrze. Już po chwili gasną światła. Opuszczamy Zanzibar, który nie mógł nam zaoferować wspaniałej architektury, niezwykłych dzieł sztuki, a nawet spektakularnych cudów natury. A jednak Zanzibar dał nam nieuchwytną, ale wyczuwalną radość. Może to za sprawą miejscowej ludności, która pomimo wielu życiowych trudności z uśmiechem wita turystów radosnym jumbo. A i my z czasem spostrzegamy, że tubylcy nic nie posiadają. A mimo to są uśmiechnięci, szczęśliwi i mają wolny czas. Może to doskonały moment, by zmienić swoje nastawienie do życia. Zwiedziliśmy blisko 90 państw, tysiące wspaniałych miejsc i nadal trudno odpowiedzieć nam jednoznacznie na pytanie, które miejsce jest najpiękniejsze, gdzie chcielibyśmy powrócić. Co roku odkrywamy nowe miejsca. Blisko 2 lata przyglądaliśmy się Zanzibarowi, który nie należy do czołówki rajskich wysp, a tu niespodzianka. Tutaj trafiliśmy na wyjątkową grupę ludzi. Otwartych, radosnych i chcących czegoś więcej niż all inclusive i hotelowy leżak nad basenem. A może przyjeżdżają tu osoby, które ładują przysłowiowe akumulatory z pozytywnej energii mieszkańców? Zaczynamy dostrzegać, że raj to nie tylko zamożność, która wpędza nas w nieustanną pogoń za pieniądzem i chronicznym brakiem czasu. To umiejętność wypoczynku, luzu, dystansu do rzeczywistości i czasu. Zanzibar dał nam jeszcze jedno. Poznaliśmy tu wspaniałych przyjaciół, a ironiczne przysłowie "lubią się jak Polacy za granicą" było zupełnie niezasadne. Miło nam było spędzić w waszym towarzystwie cudowne wakacje na Wyspie Przypraw, dzięki czemu Zanzibar stał się jeszcze piękniejszy.